Funkcjonowanie świata często wydaje się przestrzegać bezlitosnej logiki. Podczas gdy uczciwi i pracowici ludzie walczą o uznanie, ci, którzy używają sztuczek, kłamstw i manipulacji, często z łatwością docierają na szczyt. Wywołuje to oburzenie i poczucie niesprawiedliwości, ponieważ dorastaliśmy słysząc, że dobro zawsze zwycięża i że wcześniej czy później sprawiedliwość zatriumfuje. Jednak gdy obserwujemy otaczającą nas rzeczywistość, spotykamy skorumpowane postacie gromadzące bogactwo, bezwzględnych biznesmenów dominujących na rynku i nieuczciwych ludzi zdobywających przewagę, podczas gdy uczciwi stale napotykają przeszkody. Pierwszą twardą prawdą jest to, że świat nie funkcjonuje w oparciu o zasady moralne. Natura nie nagradza dobroci, a nawet ludzkie społeczeństwo, które powinno być bardziej sprawiedliwe, często sprzyja tym, którzy potrafią manipulować słabościami innych. Wskazuje to, że często ci, którzy wydają się przewrotni, są po prostu tymi, którzy mają odwagę robić to, czego większość unika. Kwestionować normy, podejmować ryzyko, zajmować przestrzenie przywódcze i łamać zasady, gdy to konieczne. Czystość dobroci może, w wielu przypadkach, być postrzegana jako słabość w konkurencyjnym środowisku. Ludzie z silnym poczuciem empatii i sprawiedliwości mają tendencję do unikania konfrontacji, niechęci do narzucania się i rezygnacji z pewnych możliwości, aby nie krzywdzić innych. Z drugiej strony, ci, którzy nie noszą tego moralnego brzemienia, działają z większą swobodą, dążąc do tego, czego pragną, bez poczucia winy. Nie oznacza to, że każda odnosząca sukcesy jednostka pozbawiona jest etyki, ale raczej, że w kontekstach, gdzie liczy się bardziej strategia niż moralność, najodważniejsi wysuwają się na prowadzenie. Nietzsche widział w tradycyjnej moralności, zwłaszcza chrześcijańskiej, narzędzie dominacji. Dla niego elity historycznie promowały wartości takie jak uległość, pokora i posłuszeństwo wśród najsłabszych, aby akceptowali swoją kondycję bez kwestionowania. Podczas gdy dobrzy czekają na sprawiedliwość, źli przepisują zasady na swoją korzyść, bez strachu przed osądem czy cenzurą. Inną istotną kwestią jest to, że osiągnięcie sukcesu zwykle wymaga niepopularnych i trudnych decyzji. Wielu z tych, którzy docierają na szczyt, musiało podejmować zimne decyzje, ciąć koszty, stawiać czoła konkurencji i radzić sobie z konfliktami. Ci, którzy cenią harmonię lub unikają konfrontacji, mają tendencję do bycia przytłoczonymi przez ten proces. W istocie gra o władzę nie sprzyja tym, którzy oczekują uznania, ale tym, którzy się narzucają i przekształcają rzeczywistość zgodnie ze swoją wolą. Ale czy to oznacza, że bycie okrutnym jest jedynym sposobem na wygraną? Czy istniałaby możliwa droga do osiągnięcia sukcesu bez gubienia się na skrótach korupcji? Kluczem jest zrozumienie zasad gry i inteligentne działanie, zachowując integralność. Nietzsche stał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych filozofów nowoczesności, właśnie dlatego, że stawiał czoła niewygodnym prawdom, które niewielu miało odwagę podejmować. Dla niego ludzka egzystencja nie kręciła się wokół moralności czy sprawiedliwości, ale władzy. W sercu jego filozofii leży koncepcja woli mocy lub Wille zur Macht. Jest to idea, że każdy człowiek, świadomie lub nie, dąży do rozszerzenia swoich wpływów, dominacji nad środowiskiem, w którym żyje i do energicznego potwierdzenia swojego istnienia. Nietzsche nie szczędził krytyki dominującej moralności swoich czasów, zwłaszcza moralności chrześcijańskiej, którą uważał za instrument używany przez słabych do powstrzymywania silnych. W swoim dziele, poza dobrem i złem argumentuje, że ideały uległości, pokory i posłuszeństwa były historycznie promowane, aby zapobiec zagrożeniu przez bardziej ambitne jednostki istniejącego porządku. Dla niego ta moralność słabych, którą nazwał moralnością niewolnika, rodzi się z urazy. Ci, którzy nie potrafili zdobyć władzy, zaczęli ją demonizować, przekształcając uległość i słabość w rzekome cnoty. Z drugiej strony Nietzsche wychwalał to, co nazwał moralnością Pana, etykę silnych. Te osoby nie proszą o pozwolenie, aby żyć zgodnie z własnymi wartościami, nie czują się winne dążąc do władzy i nie uginają się przed normami narzuconymi przez innych. Widział w postaciach takich jak Napoleon Bonaparte jasny przykład kogoś, kto uosabiał tę wolę mocy. Głównym problemem według Nietzschego jest to, że większość ludzi żyje w stanie uległości,
oczekując, że jakiś zewnętrzny czynnik, czy to państwo, religia czy społeczeństwo, udzieli im pozwolenia na działanie. W międzyczasie ci, którzy rozumieją grę o władzę, posuwają się naprzód z determinacją. Dlatego właśnie w rzeczywistym świecie często najbardziej agresywni, dominujący, a nawet niemoralni potrafią osiągnąć wysokie pozycje. Nie wiążą się potrzebą zadowalania innych lub oczekiwania na aprobatę przed działaniem. Inną, twardą prawdą o władzy, jak wskazywał Nietzsche, jest to, że nie opiera się ona na ideach sprawiedliwości, ale na zdolności do potwierdzania własnej woli. W praktyce sukces nie jest dawany temu, kto najbardziej na niego zasługuje, ale temu, kto go sobie bierze. Oznacza to, że nie wystarczy posiadać talent lub cnotę, aby osiągnąć wielkie czyny. Istotne jest, aby mieć śmiałość, by się narzucać, pokonywać opór i gdy to konieczne, kwestionować ustalone normy. Ale czy zatem Nietzsche broniłby praktykowania zła? Odpowiedź nie jest taka prosta. Nie sugerował, że powinniśmy być okrutni lub porzucać jakąkolwiek zasadę etyczną. To, co zwalczał, to moralistyczna iluzja świata, który próbuje ukryć swoje spory o władzę pod warstwą cnoty. Jego propozycją było, aby każda jednostka obudziła swoją wewnętrzną siłę, przestała czekać na pozwolenia i zaczęła przejmować kontrolę nad własną trajektorią. Ostatecznie Nietzsche zmusza nas do stawienia czoła niewygodnemu pytaniu: czy walczymy o to, w co wierzymy, czy tylko czekamy biernie na nagrodę za naszą dobroć? Większość z nas dorasta wierząc, że świat jest sprawiedliwy, że wystarczy być dobrym, ciężko pracować i traktować innych z szacunkiem, aby zostać uznanym. Ta wiara jest wzmacniana przez tradycje religijne, kulturowe i edukacyjne, które podsycają ideę, że sam akt przestrzegania zasad gwarantuje sukces i podziw. Jednak realne życie pokazuje dokładnie odwrotnie. Etyczni, pracowici i sprawiedliwi ludzie często zostają w tyle, podczas gdy ci, którzy opanowali strategię władzy, nawet za pomocą wątpliwych metod, idą naprzód. Nie dzieje się tak dlatego, że świat jest z natury zły lub los jest okrutny, ale dlatego, że wiele dobrych osób ma błędne zrozumienie tego, czym jest sukces. Widzą go jako rodzaj nagrody, która zostanie naturalnie wręczona, gdy w rzeczywistości musi być zdobyta działaniem i pozycjonowaniem. Wielki błąd polega na wierze, że sukces działa jak automatyczny system zasług. Są tacy, którzy myślą, że wystarczy robić wszystko dobrze, aby w pewnym momencie otrzymać należne uznanie. Ale Nietzsche już ostrzegał, że świat nie nagradza cnót takich jak dobroć, nagradza siłę. A siła, w tym kontekście, nie ma nic wspólnego z brutalnością czy korupcją. Chodzi o zdolność do działania, do zaistnienia w świecie i przekształcania intencji w rezultaty. Kto postrzega sukces jako rodzaj nagrody za dobre zachowanie, kończy nieuchronnie sfrustrowany. Historia jest pełna przykładów błyskotliwych ludzi, którzy umarli w nędzy. A wiele uczciwych postaci walczyło przez całe życie, nigdy nie otrzymując zasłużonego uznania. Świat nie funkcjonuje w oparciu o mechanizm, który sprawiedliwie rozdziela nagrody dla tych, którzy działają z integralnością. Innym częstym błędem wśród dobrych ludzi jest unikanie przyjmowania pozycji lidera. Wielu zostało nauczonych, aby cenić pokorę i nie wyróżniać się, wierząc, że widoczność jest synonimem arogancji. Jednak w środowiskach konkurencyjnych, kto nie zajmuje stanowiska, zostaje zignorowany lub, gorzej, wykorzystany. Tymczasem bardziej odważni lub ambitni nie mają tej blokady i działają stanowczo. Ci ludzie nie czują się winni, podejmując trudne decyzje, promując własny wizerunek czy broniąc swoich interesów. Nie oznacza to, że każdy odnoszący sukcesy jest nieetyczny, ale raczej, że ten, kto nie boi się wyróżniać, zawsze będzie miał znaczącą przewagę nad tym, kto czeka na spontaniczne uznanie. Wiele osób o dobrym sercu nadal wierzy, że jeśli zostaną niesprawiedliwie potraktowane, jakaś wyższa siła, jak los lub uniwersalna moralność, sama naprawi sytuację. Wierzą, że zło ostatecznie zwróci się przeciwko temu, kto je praktykuje i że prawda zatriumfuje automatycznie. Ale rzeczywistość w większości przypadków nie podąża za tym scenariuszem. Nietzsche argumentował, że świat należy do tych, którzy mają odwagę działać, a nie do tych, którzy tylko marzą o sprawiedliwości.
Ci, którzy biernie czekają na zewnętrzne rozwiązanie, ostatecznie otwierają przestrzeń dla innych, zazwyczaj bardziej śmiałych, aby przejęli kontrolę. Innym niebezpiecznym błędem dobrych ludzi jest pozwalanie, aby frustracja przekształciła się w urazę. Zamiast działać, zaczynają obwiniać świat, wierząc, że wszystko jest skorumpowane i że tylko źli ludzie prosperują. Ten rodzaj mentalności nie tylko utrzymuje osobę w stagnacji, ale również podsyca cykl użalania się nad sobą i bezsilności. Nietzsche nazwał tę postawę moralnością niewolnika, formą myślenia, która woli oskarżać świat, niż wzmacniać siebie samego. Uraza nie jest drogą do sukcesu. Prowadzi jedynie do goryczy i bezczynności. Problem nie tkwi w byciu dobrą osobą, ale w łączeniu dobroci z naiwnością. Odpowiedź nie polega na porzuceniu wartości etycznych, ale na kultywowaniu inteligencji strategicznej. Innymi słowy, kto pragnie odnosić sukcesy bez korupcji, musi przestać oczekiwać automatycznego uznania. Nikt nie zostanie nagrodzony tylko za dobre zachowanie. Istotne jest, aby nauczyć się narzucać. Nie oznacza to bycia wrogim, ale raczej umiejętność zajmowania swojej przestrzeni, wartościowania swojej obecności i wymagania szacunku. Akceptacja tego, że świat nie funkcjonuje sprawiedliwie, jest pierwszym krokiem do działania z większą świadomością i skutecznością. Zamiast ubolewać nad niesprawiedliwościami, bardziej produktywne jest wykorzystanie tej percepcji na swoją korzyść. Innym ważnym punktem jest unikanie urazy. Zamiast odczuwać zazdrość lub gniew wobec cudzego sukcesu, mądrzejsze jest staranie się zrozumieć, jak te osoby osiągnęły swoje cele, nawet jeśli ich metody nie są tymi, które byś wybrał. Nietzsche nigdy nie mówił, że dobrzy powinni stać się złymi, ale raczej, że muszą przestać być bierni. Prawdziwa moc leży w tych, którzy rozumieją zasady gry i wiedzą, jak grać mądrze, nie rezygnując ze swojej istoty czy wartości. I to prowadzi nas do nieuniknionego pytania. Jeśli manipulatorzy, ambitni i bez skrupułów wydają się osiągać największe osiągnięcia, to czy jedyną drogą do zwycięstwa byłoby pójście za ich przykładem? Odpowiedź nie jest tak oczywista, jak się wydaje. Powierzchowna lektura Nietzschego może sugerować, że bronił świata bez moralności, gdzie wszystko jest dozwolone, aby zdobyć władzę. Ale to zniekształcony obraz. Nietzsche nie zachęcał do okrucieństwa czy nieuczciwości jako drogi. To, co odrzucał, to iluzja, że tylko będąc dobrymi i cierpliwie czekając, świat zreorganizuje się, aby nas wynagrodzić. Podczas gdy niektórzy pozostają sparaliżowani w dyskursach o cnocie, inni kształtują rzeczywistość w oparciu o swoje działania. Nietzsche w rzeczywistości nie pogardzał dobrymi, ale tymi, którzy mieli słabego ducha. Tymi, którzy żyją czekając, aż świat sam się zmieni, opłakując swoją sytuację bez działania. Wierzył, że wszyscy mają w sobie ogromny potencjał do kształtowania własnego istnienia, ale niewielu ma odwagę potrzebną do przejęcia sterów własnego życia. Sukces zatem nie wynika ze złośliwości, ale z gotowości do walki o to, czego się pragnie. Wygrywanie nie wymaga, abyś był nieuczciwy lub okrutny. To, co jest wymagane, to siła, świadomość i strategia w obliczu rzeczywistości takiej, jaka jest. Sekret leży w rozwijaniu wewnętrznej siły, pewności siebie, która nie zależy od zewnętrznych oklasków. Nietzsche wierzył, że prawdziwie wywyższony człowiek to ten, który wytycza własną ścieżkę, nie czekając, aż ktoś ją wskaże. Kto to rozumie, zdaje sobie sprawę, że nie musi uciekać się do korupcji, aby odnieść sukces, ale również uznaje, że bycie biernym nigdy nie doprowadzi do rozwoju. Sukces nie rodzi się z naiwności ani przewrotności, ale z połączenia inteligencji strategicznej i integralności. Świat nie należy do tych, którzy tylko czekają. Jest zdominowany przez tych, którzy podejmują działania. Ci, którzy potrafią zrównoważyć wewnętrzną siłę z charakterem, budują szacunek, zyskują wpływy i osiągają głębokie realizacje, nie rezygnując z tego, kim są w tym procesie. Ostatecznie to, do czego Nietzsche nas zaprasza, to nie porzucenie dobroci, ale transcendencja naiwności. Pokazuje nam, że sukces nie jest dany, jest zdobywany przez tych, którzy mają odwagę działać, narzucać się i przekształcać swoją wizję w rzeczywistość, bez zależności od cudzego pozwolenia. Wygrywanie w tym niedoskonałym świecie nie jest dla tych, którzy tylko czekają na uznanie, ale dla tych, którzy uczą się łączyć strategię z integralnością, siłę ze świadomością,
działanie z esencją. Prawdziwa moc nie leży w dominowaniu nad innymi, ale w niebyciu zdominowanym przez strach, bierność lub fałszywe obietnice systemu, który rzadko nagradza sprawiedliwych. Świat może nie być sprawiedliwy, ale kto to rozumie i działa mądrze, buduje własną sprawiedliwość. I to, tak, jest największym ze wszystkich zwycięstw.